6:30. Tam już słońce pokazuje się. Palnik jeszcze tutaj ładnie się pali. A ja jeszcze sobie poleżę trochę. Nie chce mi się wstawać za mocno. Jeszcze z godzinkę do 7:30. No, już 7:30. Tutaj widać, że słoneczko już ładnie operuje. A tutaj widać, że palnik zgasł. Czyli pora wstawać. Widać, że był mróz. Szron osiadł. A tutaj leży lód, który był na powierzchni wody w wiadrze. Kabinę prysznicową przestawiłem tam, żeby szybciej schła. No i widać, że będzie kolejny piękny dzień. No i jednak mróz był w nocy, bo w wodzie, w wiadrze woda zamarzła z wierzchu. Także tutaj potwierdza to moją teorię, że tu przez nieszczelności tego segmentu wysuwanego powietrze ciepłe wychodzi na zewnątrz i trochę tam przekłamuje te wskazania na plus tamtego czujnika. Także zawsze trzeba chyba ze stopień 2 odjąć. Czyli, że na przykład w wyprawie zimowej nie było -10, a było -12. No bo tutaj najniższą temperaturę 1 stopień zarejestrował czujnik. No a musiało być dziś -1. Także ale dzisiaj za to było świetnie. Właśnie ten leciutki śpiwór w połączeniu z taką temperaturą 18-19 stopni jest dobrym zestawem.
wyspałem się. Dzisiaj się wyspałem. Tam przespałem. Nie było ani za zimno, ani za gorąco. Bardzo dobrze. Dzisiaj wstawiłem tylko tyle wody, co na kawę, więc szybko się zagotowała. Nadspodziewanie szybko. Tutaj niech to odparuje. No to smażymy jaja w takim razie. Tu mam wszystko gotowe chyba. No, smażenie 4 jaj trochę zajmie. Tutaj cały czas jest tylko tam 2 stopnie, czyli biorąc pod uwagę poprawkę koło zera, ale myślę, że jak słońce weźmie we władanie tutaj tą część doliny, gdzie ja jestem, to temperatura szybko podskoczy. Jak się gotuje, to tutaj gorąco się robi momentalnie. Wyciąg cały czas chodzi, ale chyba nie całe to ciepłe powietrze wyciąga. No dobrze. Jajecznica zrobione. Teraz tylko taki switch zrobimy. Dobrze. Teraz kawy bez rozlewania nalać. No.
No nie udało się. Tutaj jednak ta stróżka przykleja się do tego. Teraz tutaj zadziałamy. Dobra. Sytuacja kryzysowa zażegnana. Fajnie jest jeść tą jajecznicę z patelni, bo długo ciepła jest. No nie ma nic gorszego niż zimna jajecznica. Wszystko jest ok. Teraz spróbuję tą jajówę czosnkową. Czuć zapach czosnku. W zasadzie może być. Nie jest zła. Dzisiaj mycie naczyń w środku. Na luzie. Ups. No bo trochę tłuste są. Trochę tłuste, trzeba tutaj od czasu do czasu dobrze umyć, a nie tylko wycierać ręcznikiem. Co najczęściej robię. No, gdzieś sztućce są. Oj, coś gdzieś mi się zawieruszyły sztućce. Tutaj to rozkręcę, żeby raz kiedyś to tak gruntownie umyć. No, zwykle tylko przepłukuję to. Mówią, że te resztki kawy, które gdzieś tam w zakamarkach są, zostają, tylko dodają smaku. No, dzisiaj sobota. Tak myślę, czy tutaj jakichś wędkarzy nie będzie, ale
ale nie widać. No, pogoda piękna. Coś tu jakieś takie dziwne odgłosy słyszę. No i już jest ciepło. A jest po 10. A jeszcze myślę wyskoczę na krótką sesję wędkarską i wtedy dopiero zacznę się pakować. Tam tylko w górę rzeki chcę iść, tam jedno miejsce obłowić. Jeżeli nic tam nie złowię, to wracam. Zresztą jak złowię, to też wracam. I pakuję się. No, teraz tutaj kiepski dostęp jest do piasku jakiegoś, ale gdzieś jak będę no, biwakował przy takim tym bardziej piaszczystym brzegu, to muszę to umyć w końcu. No. Tutaj już się poprzyklejały jakieś. No jak gorący ten postawiłem na garnek na trawie, to się poprzyklejało. Dobrze. Wypali się. Dobra.
muszę się przyznać, że nie dałem rady złożyć sam. Musiałem na YouTubie zobaczyć, jak to się robi. Aczkolwiek ja trochę zmodyfikowałem tą czynność. Gościu na YouTubie to składał tak, jakoś tak brał, pyk, pyk, jakoś mu tak wychodziło inaczej. Ja muszę to zrobić inaczej. Mianowicie tak, tutaj przy tego i sobie tutaj przytrzymuję. To teraz tutaj skręcam i tak. O. I w ten sposób. Ale no, kierowałem się wskazówkami. W filmiku z YouTube. Więc nie mogę powiedzieć, że sam to opracowałem, ja tylko trochę może ulepszyłem system składania, ale udało się, najważniejsze. No a jednak pakowanie zajęło mi tyle czasu, że nie zdążę już połowić tutaj. Trzeba gnać dalej. A tutaj te strzały, które słychać od czasu do czasu, to teraz sobie dopiero przypomniałem, że przecież tutaj jest strzelnica niedaleko. I tam sobie zapewne ludzie strzelają. Kieliszek, no właśnie tutaj. Kieliszki są tutaj. Żeby się jeden o drugi nie obijał. Tu już wszystko.
Zjechać tu było łatwo. Ale teraz trzeba się tu wspiąć na tą górkę. Już tak łatwo nie będzie. Rękawice trzeba założyć, bo strasznie wbija się. A tu niestety będą stopnie z korzeni. Może być ciężko. No dalej już powinna być taka droga jak teraz. Raczej. I to taką drogą jest około 2 km. Więc raczej tutaj nie powinienem się spocić. Tutaj powoli wciągałem do góry. Właśnie, żeby za mocno się nie spocić. Bo to... A teraz to już w ogóle będzie chyba relaks. Relaksowa jazda. Tylko ta... Niestety kamera mi się obraca cały czas. Oj, muszę coś tu zrobić, żeby na stałe zamontować. Trochę źle pojechałem. Fakt, że piach jest jak diabli, ale... Chyba wycofam się i spróbuję
Tutaj to jechać, żeby ten... O, czy tamtą? Nie. O, ścieżką, tam jest więcej piachu. Wycofam się i powinienem podjechać. Oj, tutaj tylko skręciłem kierownicę, od razu stop. Dobra. Jednak nie będzie tak szybko. Trzeba się trochę pomęczyć. Okay. No to próbuję. No nie. Nie da rady. Trójkołowcem bez problemu bym tu podjechał. No, przyczepa, o trochę stawiam. Momencik. No to trzeba rękawiczki do szybkiej jazdy i dodatkowe chłodzenie. A przy okazji opalanie się. Akurat od tyłu mam słońce, to skorzystam. Jak będzie dużo takiego ciągania, to wrócę z wycieczki opalony. Jednak głęboki piach, kurde. Zapadają się tutaj. Może raczej tu środkiem powinienem. No tutaj, tu i tu idą koła i tu się zapadają. Tu jest właśnie piach największy. Spróbuję bardziej na środek. Wszędzie jest piach.
Jeszcze tutaj można spróbować. No tak, tu jest lepiej, ewidentnie. Lepiej, co nie znaczy bez wysiłku. Taka mała górka, no. Tam też psa, więc znam się na psa. To może dlatego tak reaguje, bo nie... Nie, on może na przyczepę. Bardziej, bo... No i znów jestem nad samą rzeką. Tylko że na polu namiotowym, kempingowym.
Tutaj mamy rzekę. Tutaj przyczepa stoi. Pole namiotowe. Ale tu niestety bardzo blisko jest droga. No, jestem na polu namiotowym Boberek. Już 15 minęła, a ja jeszcze nic nie jadłem. Zostałem tu bardzo ciepło przyjęty. Mimo że pole praktycznie nieczynne. Nic tu nie ma. No, ale trzeba by coś zjeść. A ponieważ jestem podłączony już do prądu, to gotowanie wody nie będzie trwało długo. Dzięki temu herbatę zrobię tu w minutę 8. Oj, chyba za dużo nalałem. Może wypiję. Dobrze. Tutaj talerzyk. Chlebek, dobrze. Tutaj wszystko podłączyłem do ładowania. Skoro prąd jest. Ładuje się, to się już naładowało nawet. O, jak szybko woda się gotuje. Super. Co ja będę jadł? A, coś tam, kawałek. Co tam pierwsze znajdę, to wezmę. Byle jak najszybciej, bo głodny już jestem bardzo. Niestety trochę czasu zmarnowałem, a tutaj wisi mi cały czas ta praca z tymi napisami do filmu. Więc tutaj postanowiłem zostać też 2 dni. Raz, że te napisy do filmu, 2,
to pranie sobie tutaj zrobię. Zaoszczędzę na gazie. A dzisiaj już nie zdążę zrobić to także ten. Jutro. No ta wyprawa wędkarska, ale tutaj z tym łowieniem ryb coś mi słabo wychodzi. A, o, tutaj jakieś kromkę z tym zjem, może coś tam jeszcze. Dobra. Kromkę chleba tylko zjem i jakieś owoce i już. No bo tutaj tak gorąco zostałem przywitany, że zostałem zaproszony na ognisko z kiełbaskami, więc nie mogę się obiadać teraz. Herbata jest tutaj. Trochę kiepsko jest, że tak blisko drogi to jest, ale podejrzewam, że w nocy tutaj nie będzie w ogóle tego ruchu. Także w nocy będzie można spokojnie wypocząć. A przecież, jak już podkreślałem wielokrotnie, ja się nigdzie nie spieszę. Absolutnie. Planowany był jeden dzień, ale jak pasuje dwa, to 2 dni. Żadnych problemów pod tym względem. Planowałem wycieczkę na 2 tygodnie, a jak będzie 3 tygodnie, to co z tego? Nic. Broń może spieszyć się. Tutaj właśnie jedzenia zabrałem tak, żeby mi wystarczyło do poniedziałku. Dzisiaj jest sobota. Jak zostanę tutaj jeszcze do poniedziałku, to tutaj właśnie blisko jest do sklepu, to wtedy też dodatkowy zaleta pozostania tu, że po dobrej drodze dojadę do sklepu, kupię co trzeba i wtedy ruszę dalej. I proszę, i woda już jest. To mi się podoba. Żeby tak gniazdka były rozmieszczone po lesie. I bym tylko podłączał się. No, takie jabłko jak zjem, to chyba wystarczy.
Bardzo dobre jabłko. W poniedziałek jeszcze raz pojadę do tego sklepu, gdzie kupiłem. Trochę pracy teraz. Zobaczymy, jak tutaj będzie funkcjonował internet, czy ja tu w ogóle coś zrobię. A na telefonie dosyć słabo, ale może na tym, na routerze lepiej. Zwykle jest lepiej trochę. A, już widzę, że otwiera się powoli strona. Oj, coś z tym filmem kiepsko. Tam, na tamtym miejscu poprzednim to lepiej chodziło. Co to? W ogóle się nie otwiera. Jakie tutaj pokazuje łącze. G. Tak, 3/4 tego 3G. Spróbuję gdzie indziej dać ten router. Może lepiej będzie. Teraz się otworzyło. Zobaczymy tutaj może gdzieś. No nie, tak to ja tu nic nie zrobię. Ciebie tutaj, tak spróbuję. Na dach tego. Na dach tej altanki. Może będzie lepiej odbierać. Ale coś chyba nic się nie poprawiło. No, wczytała się strona, to już dobrze. Tylko żebym nie zapomniał, że tam jest. No dobra, zobaczymy teraz. Otwieramy inną stronę. O! A zaraz tu zobaczymy na przykład Facebook. Jak szybko wczyta, bo w Facebooku jest dużo różnych rzeczy, więc jeżeli szybko wczyta, to znaczy, że dobre łącze. No ale nie wczytuje szybko. Czyli niezbyt dobre.
No, ale szybciej teraz wczytało niż ten. Niż jak tutaj był router.